Instrumentami, które pozwalają na korzystanie z dobrodziejstw indeksów giełdowych, są tak zwane ETF-y, czyli Exchange Traded Funds. Są to w większości fundusze inwestycyjne, których rolą jest odwzorowanie zachowania indeksów szerokiego rynku, takich jak WIG, DAX, S&P 500 czy indeksów światowych, które zawierają w swoim składzie akcje czy obligacje spółek z wielu krajów. Taka konstrukcja ETF-ów powoduje, że są to bardzo zdywersyfikowane instrumenty, które pozwalają na zminimalizowanie ryzyka związanego z funkcjonowaniem pojedynczych spółek czy też pojedynczych krajów. Dużą zaletą tych instrumentów jest właśnie dywersyfikacja ryzyka kraju. Coś, co jeszcze kilkanaście lat temu było nie do pomyślenia. Te najbardziej zdywersyfikowane instrumenty zawierają w swoim portfelu ponad 2500 spółek pochodzących z 46 krajów. Exchange Traded Funds przypominają w swojej konstrukcji fundusze inwestycyjne, jednak ich udziały, nazywane jednostkami uczestnictwa, są podobnie jak akcje notowane na giełdzie. Oznacza to, że podobnie jak w akcjach nabywamy prawa, na przykład do uzyskania dywidendy. Kolejną ważną cechą Exchange Traded Funds są ich niskie koszty, co znacząco odróżnia ich od funduszy inwestycyjnych. W klasycznych funduszach inwestycyjnych to zarządzający podejmuje decyzję, w jakie instrumenty i w jakich proporcjach należy zainwestować. Powoduje to, że koszty inwestowania w fundusze inwestycyjne są bardzo wysokie. W niektórych funduszach akcyjnych wynoszą one nawet do 20% zainwestowanego kapitału w skali roku właśnie jako rezultat tego aktywnego zarządzania. Zadaniem ETF-u jest pasywna replikacja indeksu szerokiego rynku. To właśnie pasywne zarządzanie powoduje, że koszty inwestowania w ETF są bardzo niskie. Wynoszą one średnio około 0,15% dla krajowych ETF-ów. ETF-y są bardzo korzystną alternatywą dla lokat bankowych. Pozwalają zarobić więcej niż na lokacie bankowej przy minimalnym ryzyku. To ograniczone ryzyko wynika z tego, że są to bardzo zdywersyfikowane instrumenty zawierające w swoim składzie wiele spółek z różnych sektorów, z różnych krajów. Należy jednak pamiętać, że inwestowanie w ETF-y jest korzystne pod warunkiem, że chcemy długoterminowo inwestować nasze oszczędności. Taką strategię należy przyjąć, myśląc o pomnażaniu naszego majątku.